Szanowni Państwo, jesteśmy podczas drugiego dnia pierwszego etapu konkursu Addasarii, a z nami pierwsza osoba, która dzisiaj śpiewała, czyli mezzosopranistka Karolina Nosowska. Dzień dobry. Dzień dobry. No i oczywiście pierwsze pytanie, które się ciśnie na usta, jak się Pani czuje po występie? Jest to szereg przeróżnych emocji, które towarzyszą, ale przeważnie te pozytywne, te właśnie emocje dumy, zadowolenia z siebie, możliwości stanięcia dzisiaj tutaj na tej scenie przed tym jury wśród takich wspaniałych śpiewaków. Czy bycie pierwszą w ciągu dnia pomaga, czy raczej dla Pani jest czynnikiem stresującym? Szczerze mówiąc, ja jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona, bo po prostu mniej myślenia o tym, szybki strzał, po prostu wychodzimy, śpiewamy, później już dzień wolny, czekamy tylko w stresie na wyniki, ale to już zdecydowanie mniejszy stres niż ten poprzedzający występ. Czy ma Pani jakieś rytuały, jakieś sposoby na przygotowanie się do takiego występu konkursowego? Oczywiście, myślę, że każdy śpiewak ma, też oczywiście z dużą dozą rozsądku trzeba do tego podchodzić, ale też nie, potocznie mówiąc, fiksować. Po prostu, jeżeli śpiewa się tak wcześnie, no wiadomo, jest to taka godzina nietypowa koncertowa, wieczorna, więc po prostu przede wszystkim wyspać się, wstać troszkę wcześniej, zjeść porządne, dobre śniadanie, napić się kawy, no i wszystko na spokojnie, porządna rozśpiewka. Z moich doświadczeń wynika, że Addasarii dzieli się na te deszczowe Ady i na te upalne. Tym razem mamy tą deszczową. Jak u Pani to oddziaływuje na głos i na przygotowywanie się? Szczerze mówiąc, po prostu staram się nie zwracać uwagi na takie czynniki zewnętrzne, bo po prostu należy zmienić myślenie, że na rzeczy, na które nie ma się wpływu, po prostu nie należy się nimi przejmować. Jeżeli byłoby słońce, byłabym szczęśliwa. Pada deszcz, też jestem zadowolona, są inne plusy z tego, nie jest mi gorąco, więc jak najbardziej trzeba szukać plusów we wszystkim. Jak Pani trafiła na Addasarii? Dlaczego właśnie ten konkurs? No przyznam szczerze, że po wcześniejsze edycje konkursu śledziłam, odkąd już tak zaczęłam śpiewać, nawet w drugim stopniu szkoły muzycznej, to już gdzieś tam interesowałam się różnymi konkursami. Tutaj te transmisje jak najbardziej bardzo pomogły w tym, żeby móc śledzić cały przebieg konkursu. No i tak zastanawiałam się, kiedy przyjdzie taka chwila, że ja będę gotowa, żeby tutaj przyjechać, stanąć przed tym jury, zaprezentować się. No i taki moment nadszedł. Wspólnie właśnie z panią profesor na uczelni postanowiłyśmy, że wyślemy zgłoszenie. No i ku miłemu zaskoczeniu pojawiło się moje nazwisko na liście, więc dzisiaj tutaj jestem właśnie z Państwem. Pierwszy etap to oczywiście Mozart i zawsze wszystkich o tego Mozarta pytamy, jak z Mozartem dana osoba się czuje, jak Pani się czuje w śpiewaniu Mozarta, czy jest to dla Pani stresujące, czy też lubi Pani śpiewać Mozarta i czego się Pani najbardziej boi, jak Pani śpiewa Mozarta? Szczerze mówiąc, Mozart jest mi bliski, już począwszy od tego, że urodziłam się tego samego dnia co on, więc to jest taki śmieszny aspekt 27 stycznia. I on gdzieś tam zawsze był bliski memu sercu. Ja przez większość czasu miałam, pewnie jak większość śpiewaków, niechęć do Mozarta, bo Mozarta się czasem śpiewa trochę niewygodnie, troszeczkę jest kłopotliwy, pisze dosyć tak jak to on, zabawnie, dla śpiewaków może niekoniecznie, ale przyszedł taki moment, że w tym śpiewaniu Mozarta poczułam się bardzo dobrze. To przełomowy moment to był Cherubin, kiedy zaczęłam śpiewać Cherubina. I później już jakoś to wszystko tak się fajnie otworzyło i poszło. No i największa trudność to chyba dla mezzosopranów właśnie role spodenkowe. No tak. Chociaż ja lubię takie wyzwania i jakoś tak dobrze czuję się w tych rolach spodenkowych i fajnie mi się śpiewa takie role właśnie męskie, chłopięce. A drugi utwór to Samuel Barber i aria z Vanessy. Dlaczego właśnie taki wybór? Tutaj postawiłam w opozycji do Mozarta, jakby po prostu wybrałam utwór o kompletnie innym charakterze. Bardziej, nazwałabym to nawet śmiało kantylenowy, z jakby postawieniem na legato, na taki wyraz, uczucie. No całkiem inna epoka zresztą, inny kompozytor. Więc po prostu w opozycji do Mozarta. Dobrze, no to w takim razie życzymy Pani, żeby taki wybór przyniósł Pani szczęście i miejmy nadzieję do zobaczenia w następnych etapach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.